Pan wspominał, kiedy przeszliśmy teraz o komórce pierwszej. Kiedy pan przyjechał do Polski? Styczeń 97 roku. Co spowodowało ten przyjazd? Proszę? Co spowodowało ten przyjazd? A co spowodowało ten przyjazd? No właśnie mówił kolego, że tak, my mamy, jak wyjechaliśmy z Polski na początku 69 roku, to wyjeżdżaliśmy z naszą córką wspólną, znaczy to jest córka mojej żony, z pierwszego małżeństwa żony, ale ja ją traktowałem, ja ją że tak powiem, nie usunowiłem, ale dałem mi swoje nazwisko i wszystko, bo ona była traktowana przeze mnie jako nasza córka. I po prostu, no myśmy w 69 wyjechali, bo to był ten okres, kiedy Gomułka nam zaproponował, żebyśmy opuścili Polskę. Ja pracowałem w Życiu Gospodarczym, w tygodniku i nie powiem, że miał tam złe stosunki, ale miałem dobre stosunki, ale wszystko polegało na jednym, że naczelny redaktor coraz bardziej się czuł nieswojo, bo widocznie były naciski i tak dalej. Krótko mówiąc, to wiedziałem, że muszę odejść. On powiedział szczerze, że nie może, że nie robią różne, bo pretensje mają, że on go zatrzyma niedługo tutaj i tak dalej. No i ponieważ poszedłem do Stowarzyszenia Dziennikarzy, poszedłem do Olszewskiego, Stefan Olszewski, mój przyjaciel, był kierownikiem, prezesem stowarzyszenia i mówi do mnie: słuchaj, ty wiesz, ja mogę zadzwonić i załatwić ci pracę, ale wiesz, czym to może mnie grozi wtedy i w ogóle jaka jest sytuacja, wiesz doskonale. No także wiesz, krótko mówiąc, to nie mieliśmy wyjścia. Żona moja jest Polką, rodowitą warszawianką i ona powiedziała, bo ja nawet nie bardzo się skłaniałem ku wyjazdowi, bo ja zostawiałem tutaj za dużo, w sensie rodziny. Ja zostawiałem matkę, mego starszego brata i mego syna z pierwszego małżeństwa. Ale ona powiedziała: wiesz, ale ja nie chcę, żebyś ty skończył na tym, żebyś był konduktorem, sprzedawał bilety w tramwaju czy coś w tym rodzaju. I ja uważam, że powinniśmy wyjechać. No i wyjechaliśmy. Wyjechaliśmy bardzo ryzykownie, bo ja nie miałem zawodu. Język mój to był, pożal się Boże, angielski, który robiłem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy na kursach, takich były kursy dla dziennikarzy. No i wie pan, to nie jest zawód dziennikarz, zresztą polski, nie tylko polski, ale w ogóle dziennikarz opuszczający swój kraj. To nie jest dobre. Chyba że jesteś bardzo super dziennikarzem, który może się poruszać we wszystkich sferach. No w każdym razie, a pojechać do Izraela, myśmy w Wiedniu się zatrzymali jak wszyscy, ale żona nie chciała jechać do Izraela, bo bała się o córkę znowu. Mówiła: wiesz, tam wszystkie dziewczyny też są brane do wojska i tego, wiesz jak to jest, ja się boję. I na szczęście, pierwsze szczęście się uśmiechnęło, bo miałem przyjaciela Zielińskiego, kolega z redakcji, który był tam w Oksfordzie. On mówi: wiesz co, ja zadzwonię po swoich przyjaciołach i zapytam, czy ktoś by cię zaangażował. I załatwił mi wizę na spotkanie z profesorem Alek Nowym w Glasgowie. No i ja pojechałem, zostawiłem żonę z córką, pojechałem na spotkanie. Alek Now, oczywiście urodzony jako dziecko też w Petersburgu, także nie miałem problemu, bo mówiłem po rosyjsku perfekt, dlatego że ja znowu mam rodziców, którzy są w zasadzie Rosjanami. Ojciec z Moskwy urodzony, mama w Kijowie, tego to opowiem może przy okazji później. No więc rozmawiałem z nim długo po rosyjsku i on mi powiedział: dobrze, ja robię projekt ekonomiczny. Mówi: potrzebuję asystenta, mam pieniądze na asystenta, ale mam tylko na rok. Więc musisz się zdecydować. Po roku
Wiesz, ja nie wiem, nie mam gwarancji, czy będę miał jakieś środki, czy będę mógł się zatrudnić, więc musisz się sam zastanowić. No i myśmy się rozstali, ja poszedłem tam przepracować tego, ale przedtem zadzwoniłem do żony. Ona była w Wiedniu, czekała na wyniki. Ja powiedziałem jej, słuchaj, mam zaoferowaną pracę, ale waham się bardzo, raczej skłaniam się ku temu, żeby nie brać tego. Ona mówi, dlaczego? Ja mówię, słuchaj, to jest tak strasznie, okropnie, ponuro, mówię, deszcz leje ciągle, mówię, szaro, ciemno. Rano mi tutaj ci znajomi, co mi dali gościnę, dali mi jakieś mleko i śledzia i tego. Ja mówię, w ogóle wszystko jest dla mnie takie obce, takie dziwne. Ja mówię, co my tu będziemy robić, ja się tu źle czuję. Tego ona mówi, ona mądra kobieta, mówi, słuchaj, to nie są argumenty, wszystko. Mówi, my musimy, praca najważniejsza dla ciebie, pierwsza praca. I od razu dostajemy pracę i wizę wjazdu do Wielkiej Brytanii, nie można było jechać w ogóle. Oni nie przyjmowali żadnych to Szwecja przyjmowała, tam Dania, ale Wielka Brytania nikogo. No więc ja zaakceptowałem to, no i pojechałem, czekałem na nich, oni przyjechali i wszystko. Uniwersytet dał nam mieszkanie, oczywiście piękne, puste, gole, ale to już myśmy się urządzali. No i tak się zaczęła moja kariera tam. Poszedłem oczywiście na szybkie kursy, takie bardzo solidne, językowe. No i zacząłem pracować. Zacząłem pracować w bibliotece. Nie, pierw pracowałem u Alka. No, pierwszy rok pracowałem oczywiście u Nowa. I byłem jego asystentem, więc ta praca plus kursy, plus tego dało mi to, że opanowałem język i trochę środowisko i wszystko. Myśmy stanęli na nogi. Żona wprawdzie nie pracowała, bo żona nic nie mogła robić. Ona miała plany, że ona otworzy natychmiast parlur dla psów, bo że będzie strzygła psy, ale to upadło. No ale nam znowu się upiekło, poszczęściło, bo po roku nasi przyjaciele powiedzieli, słuchaj, ty nie płacisz za mieszkanie w uniwersytecie, ale uniwersytet nie będzie ci dawał mieszkania wiecznie, więc musicie się zdecydować, żeby coś mieć swego. I wiesz, im szybciej, tym lepiej, bo dostaniesz pożyczkę w banku i tak dalej, no i będziecie mieli już swoje, coś swego. No i tu nam się poszczęściło znowu, bo ja zacząłem szukać w gazetach tego i akurat trafiłem na ogłoszenie, że ktoś profesor z uniwersytetu, który retired, czy na emeryturze, sprzedaje swoją willę. Znaczy nie willę, takie pół starego domu. Położony w centrum Glasgowa, piękne miejsce, dzielnicy, koło telewizji szkockiej. I ja oczywiście zapalałem bardzo. Zobaczyliśmy ten dom, poszliśmy do agencji, oglądaliśmy dom, piękny dom, to stary georgiański dom, oczywiście 12-pokojowy, no i jedna część domu, bo druga część była kogoś innego należała. No i chodziło o to, jak go kupić, więc moja nieznajomość jakichś tych obyczajów szkockich, tam to się wygląda w ten sposób, że idziesz do agenta, agent mówi, że oni oczekują, a zresztą w gazecie jest napisane around £5,000. Around to, wie pan, jest albo 5500, albo 5300, albo 200, albo 4800, to coś koło 5. Ale nigdy nie wiesz, jak trafić, jak chcesz trafić, jak chcesz skupić, a koperty są zamknięte. To tam nie ma tak, że pójdziesz się, dogadasz się czy z kimś i coś. No więc, strasznie chcieliśmy kupić ten dom. Blisko, 2 kroki od uniwersytetu. Piękny dom. No więc, a znowu ja powiedziałam, że pytać to nie jest grzech.
Więc myślę sobie, porozmawiałem z żoną, mówię, słuchaj, mówią mi koledzy, że tutaj nie wypada dzwonić do tej osoby sprzedającej i w ogóle rozmawiać z nią na ten temat, bo on w ogóle ci nic nie powie, bo on jest Szkot, on oddaje to w ręce agenta i tego. No ale ja jestem uparty, więc ja myślę sobie, trudno, zadzwonię, najwyżej usłyszę to, czego się spodziewałem. I zadzwoniłem do tego profesora, a on wysłuchał mnie, ja powiedziałem, że jesteśmy nie uciekinierami, jesteśmy emigrantami, że dopiero przyjechaliśmy rok temu, że widzieliśmy pana dom, jest przepiękny, że marzymy o takim domu, to jest pierwsza nasza siedziba, że nie mamy pieniędzy i że oczywiście nie tyle, ale proszę, żeby powiedział, ile moja oferta ma wynosić, żebym ja wiedział, że on ją zaakceptuje. Ja mówię, czy ja mam zrobić 5000, czy coś ponad 5000. On słuchał i mówi, niech pan złoży ofertę, jak pan powiedział. I mówi, pan najprawdopodobniej kupi, będzie miał ten dom, nasz dom. No ja złożyłem kazałem agentowi złożyć na 5000 i za 2 dni dostałem odpowiedź, że myśmy kupili, że został nam sprzedany ten dom. Będzie się over the moon. No, tak się zaczęły nasze losy tam. Żona zaczęła dawać bed and breakfast, to znaczy mieliśmy gości, ciągle przyjeżdżał ktoś z uniwersytetu. Nie dawaliśmy tego publicznie, tylko po prostu ludzie przyjeżdżali na wymianę, naukowcy, tego wszyscy u nas brali ten nocleg i żona dawała im śniadanie i tak dalej. Także takie były pierwsze nasze kroki. No i tak się to ciągnęło. Później oczywiście czas leciał, zmieniliśmy dom, wyjechaliśmy, bo po prostu wiedzieliśmy, że coraz bliżej jesteśmy tego, że zbliża się moja emerytura. No więc już nie będę zarabiał. No więc trzeba coś zmienić, trzeba pomyśleć o tym, mieć jakieś zasoby w banku. No więc sprzedaliśmy ten dom bardzo, bardzo dobrze. No i kupiliśmy inny poza Glasgowem. Notabene to była nieudana rzecz, bo żona nie bardzo się dobrze tam czuła, ale parę lat żeśmy tam też pobyli, aż do ostatniego naszego domu, z którego już wróciliśmy do kraju. Tak, no i tak wszystko wyglądało pokrótce. Było bardzo dobrze. Szkoci to są wspaniali ludzie. Myśmy od pierwszego dnia czuliśmy się tak, byśmy nigdzie nie wyjeżdżali. Po prostu przyjęli nas tak serdecznie w ogóle. Na każdym kroku, gdziekolwiek żeśmy się udawali, czy mieliśmy jakieś sprawy, czy osobiste, czy jakieś innego typu, wszędzie spotykaliśmy się tylko z wielką serdecznością. Bardzo, bardzo mili. Te wszystkie tak zwane urojone albo wydumane dowcipy o Szkotach, o ich sknerstwie, o ich tego, to wszystko jest bójda. To chyba oni sami o sobie jakieś wymyślili, bo oni są bardzo gościnni, bardzo serdeczni, bardzo mili. Także mieliśmy tam, ten czas nam uciekał szybko. No a pod koniec naszego pobytu, czyli ostatnie 10 lat, to już był w ogóle sukces życiowy, ale nasz wspólny oczywiście, ale żony osobisty, bo ona po prostu czuła się, że jest taka, że tak powiem, nie ma co z sobą zrobić. No, zwłaszcza, że nasza córka już wyrosła i ona już była samodzielna i ona już prawie już miała boyfrienda, czyli uważaliśmy, że niedługo się pobiorą. Także ona nagle poczuła chęć z jakiegoś biznesu. Nie mając żadnego doświadczenia, krótko otworzyła taki butik dla kobiet. Dla bardzo, bardzo drogi butik. No i ten butik oczywiście okazał się
powiem, trafieniem dziesiątkę, bo to był naprawdę sukces ogromny. Teraz śmiejemy się, możemy się śmiać, bo żona mówi, ja robiłam pieniądze, a ty zmieniałeś samochody. No, wie pan, tak, że jeszcze byłem pełny sił, jeszcze byłem stosunkowo młodym mężczyzną, pieniądze były, więc wie pan. Tak, no i tak to wyglądało. Może krótko powiem o tym życiu pseudopolitycznym, to znaczy tam był jeden konsulat oczywiście polski, ale ten konsulat oczywiście traktował różnie, bo byli różni Polacy tam tak zwani. Byli Polacy, którzy zostali w Szkocji po wojnie, wie pan, ci powojenni, z tym klubem tak zwanym swoim, tym polskim. I byli Polacy już następnej generacji, czyli jedni tacy, co z Solidarności później przyjeżdżali, z okresu Solidarności już też nawet ci przyjeżdżali, niektórzy. No i bardzo mało z tego okresu mego, bo z mego okresu to przeważnie Żydzi, a tam nie pamiętam, żebym ja spotkał kogoś poza mną tam, z tego okresu. W każdym razie nas od razu potraktowano oczywiście jako persona non grata, bo my przyjechaliśmy przecież na dokumentach, które home office, jeszcze muszę cofnąć się, bo myśmy jak poszli wyrabiać sobie jakieś dokumenty, jakiekolwiek dokumenty, które by pozwalały nam się ruszać, to home office powiedziano, że oni tego czegoś nie widzieli jeszcze, takie książeczki tej, nie wiem, czy pan zna książeczkę niebieską, którą Polacy, Żydzi wyjeżdżali w tym czasie. Szkoda, że ja nie wziąłem tej książeczki ze sobą, no, to szkoda. To jest książeczka, która która ma na pierwszej stronie, tam gdzie jest wklejone zdjęcie, pod zdjęcie pisze, ta osoba nie jest obywatelem polskim. Oczywiście na orzełek jest tam na okładce i ona miała tylko parę wiz, te, które wydawało państwo polskie. Jeśli ktoś mówił, że zamierza jechać, załóżmy tam do Stanów czy gdzieś tam i wydawano im stawiano wizę odpowiedniego kraju. W Home Office powiedziano nam, że oni znają emigracyjne, znają tych bezpaństwowców, a to nie ma nic wspólnego z dowodem na bezpaństwowców. No, oni nie wiedzą, do jakiej kategorii my się w ogóle zaliczamy, ale ponieważ oni wiedzą, że my dostaliśmy wizę na rok, na razie w tej chwili u nich, i że my możemy chcieć na przykład wyjechać na jakiś urlop i tak dalej, musimy gdzieś się ruszać, to nas zaopatrzono w taką ogromną plachtę. Nie wziąłem ani tego, ani tej książeczki, no ale taka plachta, tam nasze zdjęcie, home office i tego, i to jest to, że my mamy prawo powrotu, bo wyjechać z Wielkiej Brytanii możesz, ale musisz mieć dowód, że możesz wrócić do niej. No i myśmy się poruszali, pierwsze nasze wyjazdy na urlop do Danii, do Belgii, to były z tą plachtą tego. No a później nam powiedziano, że po jakimś czasie zgłosimy się do nich i będziemy mogli wystąpić o proces, który będzie nam umożliwi, jeżeli dostaniemy prawo pobytu dłuższego. No więc po pierwszym roku, jak skończył się ten projekt, tak jak Alek Nowot zapowiedział, on mnie skierował do szefa biblioteki, centralnego szefa biblioteki i tam zaproponowano mi pracę jako kierownika sekcji blisko Europy Wschodniej bibliotece, Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej. To było może niezbyt atrakcyjne z punktu widzenia zawodowego, jak to dla mnie osobiście, ale również też dlatego, że ja
ja przecież cały czas pracowałem jednak z Alekiem Nowym też, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Tam była centrala tych wszystkich tak zwanych, jak ich nazywano wtedy, tych ruskich, tych, którzy byli nie zgodzi oni byli zaliczani do tej sekty, która była w opozycji, tak zwanej w rosyjskiej opozycji. No i oni, niektórzy z nich różnymi sposobami dostawali się za granicę. Bardzo wielu przyjeżdżało właśnie do Nowa, do naszego instytutu, Instytut Spraw Bliskowschodnich, to się nazywał, przy Uniwersytecie Glasgowskim. Także ja ciągle byłem w tym środowisku, które, że tak powiem, zajmowało się tą wschodnią Europą w taki lub inny sposób. No i ja już wtedy poczułem się o tyle lepiej, że wiedziałem, że już to już nie jest, że to nie jest już tymczasowe zatrudnienie, że już mam jakąś pracę stałą. No więc czas leciał, tworzyliśmy z żoną odpowiednie dokumenty. No i po 5 latach, szybko przeleciały, oczywiście, dostaliśmy paszport brytyjski. No wtedy wszystko było oczywiście w ogóle proste, łatwe i tak dalej. No więc teraz tylko, jeżeli zacząłem już o tym konsulacie, tam się często od czasu do czasu, szczególnie w związku z tymi świętami i tak dalej, odbywały się jakieś różne imprezy i tak dalej. Spotkania, imprezy i tak dalej. Myśmy oczywiście nie dostawali żadnych zaproszeń i myśmy tam nie byli mile widziani. Z tym, że nawet ponieważ to jest miasto nie jest takie bardzo duże, bo obok konsulatu był park i tam bardzo często moja żona, wtedy urodził nam się syn tam w Glasgowie, więc żona bardzo często chodziła z wózkiem do tego parku, no i tam przychodzili różni pracownicy konsulatu. To poza jedną parą, która się nie bała z nami, z żoną rozmawiać, która to był Tomalowie, on był tak zwany attaché handlowy. Znaczy jego żona i on rzadko bywał w tym parku, ale żona też była z dziećmi, więc ona nie bała się rozmawiać z żoną, a tak to wszyscy wyraźnie stronili od nas i w ogóle myśmy tam nie byli w ogóle spotykani. Więc i ta sprawa jeszcze wyglądała w ten sposób, że ja niestety przez pierwsze 2 do 3 lata miałem 3 pogrzeby w Polsce. Więc pierw dostałem wiadomość, że popełnił samobójstwo mój syn, 17-letni chłopak. Więc dostawałem wtedy łaskawie wizę na 3 dni, specjalną wizę z konsulatu. A później niestety mój brat starszy, ja miałem jedynego brata w ogóle, o którym opowiem, jak będę opowiadać o Rosji, to on zginął w wypadku samochodowym. On się zabił. I miałem drugi pogrzeb. A później mama zmarła. No mama to zmarła, to już najmniej tragiczne, dlatego że była stara, schorowana i tego, ale też wiedziałam, że w pewnym stopniu to, że myśmy ją zostawili, znaczy, że ja ją zostawiłem, mój brat tam został właśnie, był, ale on był bardzo zajęty i on mało czasu miał, nie udzielał jej tyle czasu. Ona ciągle myśmy ukryli przed mamą to, postanowiliśmy, że ukryjemy śmierć tego mego syna pierwszego, więc żeby ją nie dobić. Może to było źle, bo myśmy musieli wymyśleć, że on gdzieś pojechał za granicę i że on przyjedzie i tak dalej. W każdym razie miałem te 3 jedno po sobie następujące pogrzeby. No i na te pogrzeby, jak mówię, dostawałem tą specjalną taką krótką wizę i tego. Teraz mogę powiedzieć tylko jedną rzecz.
przy konsulatach, przy tej całej historii. Tam mieliśmy różne mniejsze i większe historie. Może nie warto o tym się rozwodzić na ten temat, ale jedna ciekawa historia to była taka, że oni, ponieważ to jest małe miasto, małe środowisko to polskie, myśmy mieszkali też blisko konsulatu bardzo. Wszyscy się znają tam, można powiedzieć. Więc personalnie, osobiście to wszyscy, i konsul nas znał doskonale i wszystko i tak dalej. I zaczęła się epopeja w ogóle z córką. Bo ona, wie pan, już dorosła, miała 16 lat, miała ojca w Warszawie. I ona coraz bardziej, ona, wie pan, nie bardzo wiedziała o tym wszystkim, wie pan, o tym 89 roku, o tym wszystkich historiach, wie pan, z Żydami. Więc ona nie rozumiała, mówi, dlaczego ona nie może pojechać do ojca zobaczyć. Że ona jest Polką, urodzona w Warszawie i ona nie ma nic wspólnego z żadną polityką i tego, i dlaczego jej regularnie odmawiają, bo tak, myśmy pisali w jej imieniu, ona podpisywała wniosek do bezpieki, tam albo do KC, albo tu adresowaliśmy, do Gierka adresowaliśmy. Ja adresowałem do Rakowskiego osobiście tego. Dostałem, mam tu w moich aktach, jeszcze leży, że oczywiście nie on podpisany, ale jego sekretarz, że z upoważnienia premiera oświadczam, że decyzja pozostaje w mocy i tak dalej. No więc, wie pan, byliśmy trochę nie tyle już bardzo zdenerwowani na całą sytuację, ale byliśmy po prostu wściekli na tą całą historię. Dlaczego oni prześladują, przede wszystkim dlaczego oni prześladują mnie, to ja też nie wiedziałam, bo ja przecież niczego, ani będąc za granicą, nie prowadziłem żadnej pracy, ani żadnych, broń Boże, niczego, co w ogóle mogłoby w jakikolwiek sposób pośredni czy bezpośredni uderzać w polskie państwo, albo w ogóle system, albo w cokolwiek innego. Ja się nie zabawiałem w politykę. Z chwilą przekroczenia granicy, z chwilą, jak osiedliliśmy się w Wielkiej Brytanii, na szczęście przestałem myśleć o tym. Więc myśmy zrobili to, że myśmy zaprosili posła, który był w naszym rejonie w Wielkiej Brytanii, w tamtej Szkocji, posła. Opowiedzieliśmy jemu całą historię naszą i o tym, że ona jest prześladowana po to, żeby nas prześladować. To się odbija na córce i że jej nie odmawiają wizyty, spotkania z ojcem. No, on się bardzo denerwował, powiedział, że on zajmie się tą sprawą, oczywiście, że on na pewno to ją załatwi pozytywnie. No, nie mógł załatwić je pozytywnie przez długi czas, ja go wreszcie zacząłem molestować. I powiedziałem mu, że wie pan co, ja rozumiem, że nas mogą ignorować, nas mogą w ogóle traktować jako pariasów, ale posła jej królewskiej mości traktują, że w ogóle nie odpowiadają panu. Pan pisze petycje i tak dalej. On mówi, wie pan co, mówi, ja podjąłem decyzję, że ja postawię sprawę na ostrzu noża. Jeżeli pan może poprosić córkę, to ja z nią porozmawiam. No i porozmawiał z Elą i powiedział, czy ona się zgadza na to, że on napisze bardzo ostrą notę do rządu polskiego, do ministra odpowiedniego i że jeżeli on nie dostanie odpowiedniej pozytywnej odpowiedzi, że ona podpisze się w artykule, który on spreparuje dla gazety, do gazety tam. Ona wyraziła zgodę i po 2 tygodniach on zadzwonił entuzjastycznie, że ona ma zezwolenie na wjazd. No ona pojechała z swoim narzeczonym, pojechała na tydzień, krótko wybyła, to wszystko było dobrze, w porządku i tak dalej. Ale później zaczęła się z moją żoną, bo tak, ona mówi, ty byłeś wprawdzie na pogrzebach, ale byłeś w tej Polsce, tak. Ja nic nie robiłam, ja też jestem urodzona Polka. Ja nigdy nie pracowałam, w ogóle nie podpadłam, że tak powiem, nazwijmy to w cudzysłowie, w żaden sposób nikomu, jeżeli chodzi o cokolwiek. I dlaczego my w końcu oni odmawiają mi wizy? No i
I złożyliśmy kolejny wniosek, byłem osobiście u konsula. On powiedział, dobrze, wie pan co, ja napiszę do Warszawy specjalnie, dolączę swoje opinie i tak dalej. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. No i myśmy kupili mieszkanie w Hiszpanii w tym czasie, jeździliśmy regularnie na Majorkę i wracamy z urlopu i on dzwoni do mnie, konsul, i mówi do mnie, panie Chazanow, mam do pana dobrą wiadomość, może pan wpaść do mnie. Ja przyszedłem, on mówi, wie pan co, mam dobrą wiadomość dla pana, mamy zgodę Warszawy na wizę dla państwa. Ja mówię, wie pan co, bardzo pięknie, wróciliśmy teraz do urlopu, teraz nie wybieramy się, ale jeżeli jest już zgoda, jest wiza, to jak będzie najbliższa okazja, my się zgłosimy. I zbliża się Boże Narodzenie, 75 rok, i ja mówię do żony, pojedźmy na Boże Narodzenie, mamy wizę, jedziemy. Przychodzę do niego, o tak, dobrze, jest wiza, ale już zaczęło się, co jest ale? On mówi, wie pan, ta wiza, którą Warszawa mi przesyła, wiza, to wie pan, to jest tylko na tydzień. Ale pan sobie przedłuży, pan sobie tak przyjedzie, to pan sobie przedłuży, wie pan, bez problemu, pan pójdzie i przedłuży sobie. Ja mówię, jak to? Przecież my wyjeżdżamy, mamy bilet, wie pan, bo to był jakiś tak zwany czarterowy wyjazd takiego. Czarterowy wyjazd, proszę pana, po 8 latach nieobecności w kraju, proszę pana, na Boże Narodzenie, moja żona ma tam bliskich ludzi, rodzinę, rodzeństwo. Ja mówię tego, to co na tydzień? Nie, państwo sobie przedłużą bez problemu i tak dalej. To nie ma problemu, to jest tylko formalność. Wie pan co, wróciłem od niego i mówię do żony, wiesz co, to jest coś czymś pachnie. Ale wie pan, była taka sytuacja, że myśmy się bardzo przyjaźnili z ówczesnym prawą ręką Gomułki, to był w KC, Stasio Trewczyński. Stasio Trewczyński wówczas był wiceministrem spraw zagranicznych. I moja żona mówi, wiesz co, Stasio jest taką figurą, to jak, rozumiesz, jak my przyjedziemy i nawet będą robić jakieś fochy w Pałacu Mostowskich, mówi, pan nie wiem, że pan wie, co to jest Pałac Mostowski, teraz czym był ten Pałac Mostowski, to była ubezpieka, tam była główna warszawska cała. Mówi, to ja myślę, że nie będzie dla niego problemem przedłużenie, załatwienie tej sprawy. I myśmy, mając takie zaplecze, siedliśmy sobie w trójeczkę i pojechaliśmy na Boże Narodzenie. Przyjechaliśmy tam, oczywiście bardzo pięknie, wszystko, tam pełno znajomych, przyjaciół, tego, wszystko. Jeszcze opowiem mała rzecz, żona, wie pan, miała mostek, wie pan, taki, tego, stary. No, a ponieważ tutaj było bardzo drogo, wie pan, to wzięła ze sobą jednego Krugerranda złotego, monetę i mówi, ma tam na tej, zapomniałem, Celeja, przyjaciela, dentystę, to on mi zrobi piękny mostek za tydzień i będzie i tego. No i poszedł do Celeja, Celeja powiedział, a on był zakorzeniony, więc mówi, ja dla nikogo nie zrobię tak tempia, dla pani zrobię, żeby w nich uderzyć, bo ja ich nienawidzę. Mówi, on miał w poczekalni, trzymał głos Ameryki nastawiony w radio. No jego prześladowała bezpieka, on z kolei prześladowałby polskie władze, bo chwalił się nam, że on jego największą radością jest jeździć po tramwajach, nie płacąc za bilet. Tak wyglądało niektórzy przeciwnicy ustroju. No w każdym razie i wszystko dobrze. Zdjęli ten cały mostek. Myśmy na drugi dzień akurat trafili dobrze, bo u Stasia Trewczyńskiego było spotkanie dla jakichś ambasadorów, jakaś bibka. Więc poszliśmy, on oczywiście, zadzwoniliśmy, on zaraz nas zaprosił. Przyszliśmy tam, popiliśmy sobie ładnie ze Stasiem i tego, ja go biorę na bok i mówię, Stasio, słuchaj, mam taką sprawę i mówię mu, że wiesz, mamy wizę na tydzień już prawie minął,
A ja mówię, a musimy mieć przedłużenie, bo już prosimy, nie możemy wracać po tygodniu. Myśmy tak się zresztą umówili z konsulem, że tutaj przedłużymy. O, mówię, nie ma problemu, idź, mówi, ja nie potrzebuję dzwonić, ja nie potrzebuję nic, idź na Mostowskich. Jeżeli będziesz miał jakiś najmniejszy problem, to zadzwonisz, a ja to załatwię od razu. Tak. No ja poszedłem tam, no teraz się zaczyna. Poszedłem tam, proszę pan zaczeka, bardzo grzecznie, na korytarzu tamkim, tak, no i później zaprasza mnie pani, ta sekretarka jakaś. Ja otwierają się drzwi, staje pan za biurka. Dzień dobry panu, witam. Zdejmuje mi palto, to zima, wie pan, zima była, palto. Zdejmuje, wiesza, tego, prosi mnie do biurka. Siadam koło biurka. Nasze paszporty, widzę, leżą przed nim na biurku. No i siadam. I on zaczyna ze mną rozmowę. No, pierw ogólną, taką bardzo ogólną, później przechodzi na zawodową, taką. A pan pracuje w Instytucie do Spraw Bliskowschodnich Uniwersytetu Glasgow. Mówię, a kto jest, proszę pana, jak nazywa się dyrektor tego instytutu? Ja mówię, Alek Now. Tak. A może pan mi powie, jak się nazywają kierownicy sekcji wschodniej tego? Ja mówię, proszę pana, ja się dziwię, że pan mnie o to pyta, tu pana. Przecież to ja nie mam, nikt mnie nie upoważnił, żebym ja w takiej instytucji, w której tutaj jestem, żebym ja tutaj wymieniał, wyszczególniał nazwiska i tak dalej. A jeszcze przedtem, zanim doszliśmy do tego tematu, bo to jest ważne, to on do mnie mówi, panie Halanow, państwo sobie, ja widzę, państwo już mają obywatelstwo, tak? Tak, ja mówię, tak, dostaliśmy obywatelstwo, mamy paszporty, jesteśmy obywatelami Wielkiej Brytanii. Czy może pan mi powiedzieć, jak wygląda procedura uzyskania obywatelstwa? Ja mówię, tak, oczywiście, no wie pan, po 5 latach można złożyć podanie o przyznanie obywatelstwa i należy dołączyć do tego 2 opinie 2 osób urodzonych Anglików z opiniami, którzy mają uzasadnione podstawy do tego, żeby wydawać opinie, bo znają państwo od dłuższego czasu, z ich opiniami i to się składa do i oczywiście jeszcze następuje wizyta pracownika Home Office, który nie bada, ale wie pan, stara się sprawdzić, czy państwo na tyle opanowali język, że znają, wie pan, że mogą rozumieć, co się do państwa mówi, porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko. Aha. A czy może pan mi powiedzieć, kto państwa rekomendował te nazwiska tych 2 osób? Ja, jak on to odpowiedział mi to ja już wiedziałam, że ja wiem, że nic się nie zmieniło w tej Polsce cholernej i że już trafiłem, że już jesteśmy, że tak powiem, załatwieni, mówiąc takim językiem niezbyt kulturalnym, ale widzę, że muszę grać jeszcze do końca, na razie, tą całą komedię. Więc mówię, proszę pana, niestety nie mogę panu podać tych nazwisk. Dlaczego? Dlatego, że proszę pana, że to są obywatele Wielkiej Brytanii, to są nasi, przypuśćmy, bardzo bliscy przyjaciele, to są nasi sąsiedzi i oni byliby zdumieni, gdyby się dowiedzieli, że ich nazwiska ja podawałem tu u pana w Urzędzie Bezpieczeństwa. Pan chyba pan jest na tyle inteligentny, że pan rozumie, że to byłoby po prostu nie do przyjęcia, gdyby ktoś tutaj w mojej pozycji przyszedł do pana i opowiadał panu, kto pana rekomendował, proszę pana, na uzyskanie obywatelstwa. Proszę pana, on się tak żachnął i mówi, proszę pana, pan wie, proszę pana, pan Polak. Tak. Ja mówię, proszę pana, nie jestem Polakiem.
Przecież pan wie, na jakiej książeczce mnie się wysłaliście. Pan dobrze wie, bo przecież tu mnie wydawaliście te książeczki. I pan dobrze zna te książeczki. Tam jest wyraźnie napisane, że nie jestem obywatelem polskim. Ach, proszę pana, to Gomułka, wie pan, Gomułka. No, wie pan, to stare sprawy. Ja mówię, proszę pana, stare sprawy, ale pan ze mną nie rozmawia. Gomułki ja to przed sobą nie mam. Jeśli pan zahaczył ten temat, to proszę, poprowadźmy go dalej. Ja jestem gotów z panem poprowadzić ten temat do końca. Proszę pana, ale wie pan, to się rozliczą, z Gomułką będzie rozliczony kiedyś i tak dalej, ale przecież pan tak się zachowuje, pan odmawia mi. Ja mówię, proszę pana, tak, ja nie odmawiałem panu dotychczas, dopóki pan mnie pytał mnie o zupełnie obojętne tematy. A poza tym ja mówię do niego, przepraszam pana bardzo, już jestem tak długo siedzę i tu ja mówię, udaję wariata i mówię, ja przyszedłem po odbiór wizy. Ja mówię, widzę, moje paszporty leżą, nasze paszporty leżą, a on patrzy na mnie, podnosi się tak i mówi, panie Chazanow, ja nie wystawiam, ja nie przedłużam wizy. Ja mówię, pan nie przedłuża, a kto? Pan sobie przedłuża. Ja mówię, wie pan co? Myślałem, że po tym, jak macie moje dossier, duże dossier tutaj u was w archiwach i znacie mnie dobrze i wiecie, dlaczego ja rzuciłem ten kraj, swój kraj, w którym się urodziłem, to ja myślałem, że wy na takie nędzne numery, żeby konsula organizować w Glasgow, żeby on mnie oszukiwał i mówił, że mnie tu dadzą bez problemu przedłużenie, żeby nas ściągnąć tu, żeby nas wyrzucić, ja mówię, to ja myślałem, że was stać na coś lepszego. I w tym momencie, proszę pana, otwierają się drzwi do gabinetu i wchodzi taki, staje w drzwiach taki mały kurdupel, przepraszam bardzo za wyrażenie, ale tam w cywilach wszystko oczywiście, w cywilnych ubraniach, a on do niego, panie pułkowniku, przepraszam bardzo, ale on wstaje i mówi, pan Chazanow odmawia współpracy, a on stamtąd, z tych drzwi stojąc, mówi, jak mordę rozdarł na mnie, jak na pachołka jakiegoś. Wynosić mi się stąd, wynosić się 24 godziny, żebym was tu nie widział. Żeby was nie widział 24 godziny, ja już sprawdzałem, jakie są samoloty, nikt pan się nie wykręci. Jutro leci tam jakiś, tam załóżmy, tam British Airways, a pojutrze załóżmy tam nie pamiętam tamtego. Ja mówię, tak, ale ja mówię, ale bez oficerów, bez policji, bez niczego, tylko żeby to były normalne pasażerskie samoloty z normalnymi stewardessami. Ja mówię, bo inaczej nie lecę. Ja mówię, i wtedy polecimy z przyjemnością, porzucimy ten gościnny kraj. Bardzo gościnny. Dziękuję. No, oczywiście wychodzę. To już była późna pora, bo to ja miałem o 3:00 przyjść po odbiór wizy. Bo ja wypuściłem dzień wcześniej, jak ja składałem tylko na podanie, to ona powiedziała, pan przyjdzie na drugi dzień i odbierze, tak, sekretarka powiedziała, pan odbierze normalnie przedłużenie wizy. Ona mi powiedziała, bo ja dzień przedtem poszedłem, złożyłem to podanie o wizę, to było na drugi dzień, kiedy miałem przyjść po odbiór. I on mnie wyprowadza, a to było po 3:00 już, zamknięte, tym głównym wejściem, i on mnie wyprowadza do tyłu, na tą uliczkę, i tam taka, widocznie ja tam nigdy nie byłem ze swoich dobrych czasów, i tam taka zasłona była, taka żelazna, i ja tak wziąłem to, on mówi, zaraz, nie tak szybko, to on się tak szybko nie wychodzi. Ja mówię, pan, ale ja szybko wychodzę. Pan wie, ja mam dobry paszport w kieszeni, ja szybko wychodzę. Może pan iść do konsulatu, może pan iść do swojej ambasady, ja wiem, że pan poleci do ambasady, może pan. Ja mówię, tak, idę, dobrze pan wie, właśnie idę. No, wypuścił mnie, ja od razu oczywiście zadzwoniłem dopiero do ambasady, rozmawiałem z pierwszym sekretarzem, no on mi powiedział tak, panie Chazanow, on myślał biedny, że ja chcę się schować, znaczy, że ja chcę nie podporządkować się, tylko wie pan, nie wyjeżdżać po prostu, mimo że oni mi wykreślili wizę i dali mi 24 godziny na tych paszportach, żeby się wyjeżdżać. Wie pan,
Więc to on przestraszył się i mówi ten sekretarz, panie Hazan, jak pan nie ma pieniędzy na bilet powrotny, bo ja musiałam te bilety wyrzucić do śmieci, bo to, wie pan, charter, to już nieważne bilety, tak? I on mi mówi, panie Hazan, może nie macie pieniędzy, to my wam pożyczymy i tak dalej. Ja mówię, ja mam pieniądze, mam na wizę, mam na bilet i wszystko, nie ma problemu, ale ja chcę wiedzieć, czy pan wystąpi w naszej obronie, bo w tej sprawie z jakąś notą. On mówi, tak, to jest rutynowa sprawa, my wystąpimy z notą, my mamy tych not już bez liku, żadnej reakcji. Mówi, musi pan wyjechać, bo jak pan, nie daj Boże, zechce nie schować się na dzień, czy tego dłużej, po tym jak pan ma na paszporcie, który pan dali tą wizę, to oni pana wezmą pod konwojem. Ja mówię, nie, ja nie dopuszczę do tego, oczywiście, że pojedziemy. No i krótko mówiąc, tam był problem z żoną, ale to już nie będę opowiadał, bo ona szybko musiała pójść do Cyleja, żeby on je szybko zrobił to, on odrobił i myśmy wrócili do Glasgow. 24 godziny nas wyrzucili z kraju. Tak to wyglądają nasze jeszcze, tak zwane, jeszcze pozostałości tego. No więc już zamykam ten okres, bo na szczęście jeszcze była tylko ciekawa historia, która się kończy ten pobyt. Bo myśmy jak zbliżała się nowa era i myśmy musieli podjąć decyzję, co robimy, czy zostajemy, czy wracamy, to ja nie wiedziałem notabene, jak to będzie, jak to wygląda. Bo przecież mamy tylko te książeczki i mamy brytyjskie paszporty, ale nie wiem, czy my możemy na te brytyjskie paszporty wrócić, czy nas puszczą, bo nas mogą, wie pan, jak cholera wie, tą Polską, mogą na granicy nas wrócić i tak dalej. Więc zadzwoniłem do konsulatu. Bo oni wtedy się przenieśli już do Edynburga, nie było ich w Glasgowie. I ja mówię, panie konsulu, jak to jest? My się zastanawiamy, ja się zastanawiam z żoną, jeżeli chodzi o powrót. On mówi, wie pan co, ja nie mam dokładnie, wie pan, wasza sytuacja jest o tyle inna, on mówi, że wyście nie byli w Izraelu. Tak powiedział. Bo część Żydów, którzy wyjeżdżali wtedy, pojechała do Izraela i ci mają inną sytuację, a ci, co nie pojechali, to jest podobno on mówi, jest inna sytuacja. Ja mówię, na czym ona polega? Nie wiem. On mówi, ja się zwrócę do Warszawy i się dowiem. I pan sobie wyobraża, to było coś tydzień czasu, ja dostaję zamiast telefonu od niego, dostaję, proszę pana, listy 2, otwieram i proszę pana, miałem wziąć te 3 papierki, ale przy okazji. Jest normalnie z Urzędu Wojewódzkiego pisemko, zaświadczenie. Pan Hazanow, Lesz Hazanow, rodzony to tego, zaświadcza się, że jest obywatelem polskim. Nie, że przywrócony, nie, że nic, że jest na mocy ustawy z roku 61 jest obywatelem polskim. I to samo, drugie pismo do żony, że jest obywatelem polskim. Więc wie pan, jak myśmy wrócili, już później, jak myśmy wrócili po paru latach, to ja powiedziałam do żony, słuchaj, ja muszę pójść do jakiegoś dobrego adwokata i zapytać się w ogóle, co to jest. Czy w ogóle to jest, mieści w jakichkolwiek kategoriach, że ja byłem tak, mam dokument polski z orłem polskim, tak, który pisze, na którym jest moje zdjęcie i twoje na drugim, że my nie jesteśmy obywatelami polskimi. Nas tam szykanują, mimo że my jesteśmy na obcej ziemi, nas szykanują, robią nam takie różne numery i tak dalej. Później dostajemy pismo, że jesteśmy obywatelami polskimi. Więc co tu w ogóle, co to się dzieje? I do dziś tego nie wiem, dlatego że miałem już takiego adwokata, z którym się mówiłem, ale on zachorował, ja zachorowałem i później jakoś mi przeszło to wszystko. W każdym razie to jest ta część, która dotyczy całego naszego życia w tym od roku 69 do dnia dzisiejszego. No oczywiście wróciliśmy, to już tutaj, jeżeli chodzi o tego, to już nie było żadnych problemów.
normalnie, normalnie przecież jesteśmy w normalnym kraju po prostu. Jesteśmy w normalnym kraju, więc nie powinno być żadnych problemów. No ale i tu się tak dowiedziałam, tylko tak prywatnie, tak różnie, że właśnie, że to jest że tu nie trzeba było, że ci, którzy nie pojechali podobno do Izraela, to nie musieli przechodzić przez tą procedurę, że prezydent musi im przywracać obywatelstwo. Tak to jest, tak mi się wydaje, bo tak to słyszałam, że tak to wygląda. Jak to w praktyce jest, czy ci, co byli, i wrócili z Izraela, czy oni rzeczywiście musieli wystąpić do prezydenta, wtedy były jeszcze, ja wiem, na blisko to Kwaśniewski był i tak dalej, i jak to wyglądało, nie wiem. Ale ze mną ja mam takie piękne dokumenty. Mam niebieską książeczkę słynną, mam dokument z Urzędu Wojewódzkiego, że jestem normalnie na podstawie dekretu 61 roku, to był dekret dotyczący w ogóle obywatelstwa, że ja jestem normalnie polskim obywatelem. I to samo żona. Tak. Tylko tam nas traktowano, niezależnie od tego, traktowano jak pariasów. I koniec. Mimo tego, że byliśmy w Anglii, to zrobili nam taki numer, bo oni chcieli, bo oni myśleli, że jak ja nie będę mógł pojechać z żoną i że oni nas wyrzucą, że oni nam powiedzą, że nie dadzą przedłużenia wizy i tak dalej, to my podpiszemy im coś, napiszemy im coś ciekawego, może jakieś sprawozdanko, może coś, ja wiem, nie wiem co, w każdym razie tego. No i tak się to wszystko skończyło. Także tak to wygląda ta część naszego życia dotycząca, jeśli chodzi o ten okres. Ja opowiadałem pana, nie wiem, czy to była pana koleżanka tutaj, która przyjmowała mnie pierwszy raz z tym, co ja dostarczyłem do muzeum, ale ja jej opowiadałem znowu o okresie, kiedy ja w czasie wojny, kiedy ja byłem w Rosji, swoje przeżycia, ale to jest zupełnie inne przeżycia, zupełnie inny okres. To jest okres wojny, moje przejście. Atrakcyjne o tyle, że ja miałem 18 lat, no i znalazłem się od razu, bez tak powiem, przerwy, od razu znalazłem się w lagrze sowieckim na Syberii. No i jak ja to przeszedłem i przeżyłem i w ogóle całe moje przejście i tak. Ja jej parę słów powiedziałem, ona się bardzo zainteresowała tym, bo to bardzo ciekawe życie. Ja mówię, ciekawe jest to, że udało mi się przeżyć to wszystko. To jest bardzo ciekawe. Wciąż mówię do żony, że jeśli ktoś jest tam, to się nade mną czuwał. Bo mając 18 lat i będąc synem dentysty, który dobrze nam się powodziło, oczywiście jak to w takich rodzinach, gdzie ojciec i matka normalni są i wszystko, i mama pieściła mnie, bo nas było tylko dwóch, bo ja i starszy brat. On był dużo starszy, o 10 lat ode mnie, więc on już był dorosły, jak ja wtedy miałem te 18 lat. To ja nie wiedziałam nie tylko, co to jest siekiera, nie tylko, co to jest piła, ale nie wiedziałam w ogóle, co się tym robi. I od razu trafić na Syberię, do lagru, no to jest raczej duże przeżycie. No ale to jest inna sprawa. Nie będę plątać dwóch okresów zupełnie mego życia. Tu opowiadałem o tym okresie, ten straszny okres. Ale miałem szczęście jeszcze, że miałem bardzo energiczną i bardzo zacną żonę, która, jak mówię, ona była tym motorem, bo ja bałem się i nie chciałem zostawiać rodziny i bałem się, nie wie pan, dziennikarz, co to jest dziennikarz, jak nie masz zawodu praktycznie, jechać za granicę, jeszcze do Anglii. No ale ona była energiczna, ona powiedziała, słuchaj, ja się biorę parlur dla psów od razu po przyjeździe i będę szczygła, oni bardzo lubią pudle, ja będę im pudle szczygła całą dobę, żeby tylko zarabiać na życie. No energiczna, okazało się później, że nie musiała psów szczyć, tylko zrobiła wspaniały biznes,
z tymi bibliotekami. W każdym razie bardzo była wielką moją podporą, nadzwyczajnie. No i tak nam to udało się to wszystko przeżyć, ale ta Polska była straszna, straszna. Ten Pałac Postowskich, my jak przyjeżdżamy teraz z żoną, to żona nie może powstrzymać się, żeby zapytać taksówkarzy, czy on wie, co to jest za miejsce. Farszywe miejsce, farszywe czasy. No. Także, ale szkoda, ja myślałem, ja bym przy okazji mógł przyjść i pokazać tą książeczkę, przede wszystkim tą książeczkę, z którą się wyjeżdżało z Polski. Później ten plachtę z Home Office i później to pismo z Urzędu Wojewódzkiego. To ja wziąłem zupełnie inne papierki. Ja wziąłem papierki, wie pan, ciekawe, to właśnie z okresu rosyjskiego wziąłem takie papierki. Czy jak pan się przechyla do przodu, jest ostro? Może ja Wziąłem. stanę tam za panem, co? Czy jak pan się przechyla do przodu, jest ostro? Jest. Wiem, z okresu rosyjskiego to jest o tyle jeszcze ciekawe, że ten okres, o tym okresie nie mogę mówić inaczej, bo ja w Rosji przestałem być Chazanow. Tak znowu, dlatego że myśmy uciekali do Persji, do Iranu. Wie pan, i mój brat starszy, który był 10 lat starszy, zorganizował taką grupkę, która szła. Myśmy sami z bratem nie szli, tylko było na 10. I matka nasza, i mama nasza, która była jedną kobietą, i sami szliśmy bez przewodnika. I chodzi o to, że brat powiedział, że wiesz, ponieważ my jesteśmy z Europy, z Polski, która była w 1939 roku, wie pan, podzielona na pół, Niemcy i Rosjanie zajęli tą część, więc on się bał, że słuchaj, mówi, jak nas lepiej być wyposażony w razie, jak nas Rosjanie złapią na granicy, to lepiej mieć dokumenty, że jesteśmy z centralnej Polski. No i myśmy tam pokupowali na bazarze w Samarkandzie takie różne dokumenty, które nas zmieniły nasze tożsamości. Ja się stałem z bratem Szyberl z Krakowa i myśmy wrócili do Polski jako Szyberl. Całe wojny i wszystko myśmy tam przeżyli na tych nazwiskach i w Lagrze, i po Lagrze i tak dalej. Ja tego chciałem panu pokazać jedną ciekawą rzecz. Jak przyjechałem wtedy, znaczy z Rosji, jak wróciliśmy po wojnie do Wrocławia, to ja chciałem wrócić do swojego nazwiska i w ogóle do tego. No i musiałem mieć jakieś papierki, że no co tam Szyberl jestem, to sam nic nie daje. Po prostu chodzi o to jakiś oficjalny papierek. I ja posłałem pismo do Aszchabadu, tam gdzie nas posadzili do więzienia w Aszchabadzie, gdzie nas złapali, zabrali z kuli i tam zawieźli. I tam oni pierw posyłałem do ambasady naszej polskiej, bo myślę sobie, wszystko jest tam w ambasadzie, byliśmy tam byli. Ja najlepiej w ambasadzie zostanę. Z ambasady pół roku nie odpowiadali mi nawet na listy. To żona mówi, wiesz co, napisz do Aszchabadu, tam was sądzili, tam są wasze akta. Mówi, że tam może stamtąd dostaniesz. I ja nie widzę, wie pan, ale ja panu pokażę, może pan, a pan czyta po rosyjsku? Literuję. Tak. To zaraz to panu pokażę. To jest odpowiedź z Aszchabadu. Oto, sprawka. To co to jest? Sprawka. My zaraz to sfilmujemy, oczywiście. Chyba że pan mógłby to przeczytać. A ja nie mogę przeczytać, bo ja nie widzę Nie nic. widzi pan. Nie widzę nic. To my to sfilmujemy za chwilę, ale czy mogę tylko pana zapytać? Tak. To jest, jak rozumiem, potwierdzenie pana tożsamości,
że pan nazywa się Eliasz Chazanow, tak? Eliasz Chazanow, oczywiście. Tak. Ale to pan otrzymał je dopiero w 98 roku. Nie, ja to dostałem je w 90. Kiedy się skończyła wojna? Wojna się Ale skończyła. tu jest napisane 1998. A, dostałem ten papierek Tak. od nich, no tak, dlatego, że, ale ja już przed tym papierkiem ja już poszedłem do sądu i spotkałem tutaj ludzi z Łódzka, bo ja już jestem z Łódzka. I spotkałem tutaj z Łódzka i oni powiedzieli, po co ci my pójdziemy z tobą do sądu, my mamy dokumenty, że my jesteśmy Łódczanami i my wszystko zeznamy, że ty jesteś Łódczaninem i tak dalej i my zeznamy w sądzie i ja na podstawie sądowego wyroku zwróciłem do Eliasza Chazanowa. W 45? Nie, tak, w 45 roku, tak. W którym sądzie? We Wrocławiu. I w Samarkandzie państwo zmieniają dane. Tak, w Samarkandzie. W Samarkandzie jeszcze było tak, że brat mnie zostawił na parę dni i pojechał do Taszkentu, bo chciał zobaczyć tam nas wszyscy uciekinierzy, bo uciekali z Rosji masowo do Taszkentu, bo to było duże miasto i tak dalej. I wrócił stamtąd nieoczekiwanie, pierwsza niespodzianka, bo spotkał tam matkę naszą, która uciekła z Kijowa, zupełnie z innego miejsca i ona znalazła się tam i w tramwaju go spotkała i przyszła razem z nami, przyszła razem z bratem, pojechała do mnie do Samarkandy i w Samarkandzie nastąpiła cała grupa 10 mężczyzn, skupiła się koło brata i powiedzieli po prostu, że jedyne wyjście, zamiast siedzieć tu ślęczyć nie wiadomo nad czym, to trzeba uciekać do Persji. Tam Anders buduje armię i tam pójdziemy do armii polskiej i koniec. No i Adam, mój brat, dowiedział się, że wcale nieszczęście, to tylko szukać przewodnika, bo przewodnik nas weźmie forsę i zaprowadzi do NKWD. To w nocy żeśmy sami wysiedli z pociągu na górach, przez góry, no i jakoś udało się, że przez góry przeszliśmy w nocy szczęśliwie na drugą stronę. Znaleźliśmy się w Persji, w Iranie i zrobiliśmy pierwszy błąd, bośmy poszli w dzień piechotą, ludzie ubrani normalnie, wszystko drogą i doszliśmy do pierwszego miasta, takiego miasteczka małego, Mohammedabad. I poszliśmy do policji, powiedzieliśmy policji, że jesteśmy Polacy i że chcemy się z Teheranem, z ambasadą w Teheranie się skontaktować, że tutaj jest taka grupa ludzi, że chce pomocy, prosi i tak dalej. No oni nas bardzo miło przyjęli, dali nam coś zjeść i wszystko, powiedzieli, że oni nas dzwonią i że możemy być pewni, że ktoś przyjedzie. Tak. Krótko mówiąc, po paru godzinach po kolacji drzwi się otwierają, wchodzą Rosjanie z pepeszami, kuli nas i z powrotem nas zawieźli, bo nie okazuje się, że tam wojska rosyjskie stacjonowały tam. No i oni tam zobaczyli ślady, widocznie po tego i w każdym razie dowiedzieli się, że to jakaś grupa jest i tego. Zabrali nas do Aszchabatu, w Aszchabacie nas trzymali 2 miesiące pierw w celach tych NKWD, tam w pojedynczych celach, bo myśmy mówili oczywiście jedno, że my chcemy iść do armii. Oni nas pytali na przesłuchaniach, dlaczego żeście to zrobili. Chcieliście uciec z Rosji. A myśmy mówili, nie chcieliśmy uciec z Rosji. Myśmy chcieli iść do armii. No, to jest inny artykuł, myśmy nie chcieli uciekać, bo inaczej nam dali 25 lat, łatwo. A tak dostaliśmy po 2 lata, no i 2 lata lagru. Tak, 2 lata lagru. No i po tych wszystkich ceregielach, po tych przesłuchaniach i tego, rzeczywiście tak jak ten mój, który mnie przesłuchiwał, zapowiedział, wyrok dostaliśmy po 2 lata. Nas jeszcze po paru tygodniach oni zbudowali też transport i transportem nas
nie nas, tylko całe parę tysięcy tych miejscowych tubylców i tak dalej na północ. No i przywieźli nas do tego cholernego lagru. Tam nic nie było pole. No, a ja miałem już pierwsze szczęście, że w tym wagonie bydlęcym to był taki facet sympatyczny, który miał doświadczenie. On już był kilka razy w lagrach i on powiedział do mnie: słuchaj, ty nie przeżyjesz tego, człowieku, to musisz mieć trochę przynajmniej jakiejś wiedzy o tym, co to jest. No i on się jakoś tak do mnie bardzo zbliżył i jak myśmy wysiedli, on powiedział: słuchaj, pierwsza rzecz, jak nas wysadzą z pociągu i będzie pusto, będziemy mieli zbudować lager sami, wiesz, to będą szukać różnych specjalności, wiesz, oni będą kto jest lekarzem, kto jest tym, kto jest architektem, kto jest murarzem, kto jest tym, tego, żeby oni potrzebują ludzi, żeby zbudować to. No mówi, to jak będzie coś takiego odpowiedniego do biura się nadawać, to ty podnieś rękę. No i tak oni wolają planowiki, naryrowszczyki. No i to ja wyciągnąłem rękę. No i oni mnie tam do takiego biura, takiego małego budyneczku zaprowadzili, położyli na stole takie księgi, wie pan, księgi prac różnych budowlanych, jakichś metalowych, jakichś tam murarskich, jakichś tego. A ja wprawdzie znałem rosyjski w domu, ale znałem zwykły rosyjski, ale wie pan, taki rosyjski tego typu, to w ogóle nie miałem pojęcia, co to jest, czym to się je. No i już. I zostawili mnie. Na drugi dzień przychodzi po cichu ten facet, co był w wagonie i mówi: no jak sobie dajesz radę? Ja mówię: w ogóle nie daję sobie rady. Człowieku, pakowałeś mnie kompot, bo przecież ja nie wiem, co tym fantem mam robić. On mówi: na razie musisz wiedzieć drugą zasadę w lagrze, że mówi, że wszyscy musisz, jak jedziesz tutaj na tym miejscu, to musisz robić wszystko, żeby więźniowie dostawali jak najwięcej chleba. A tam było tylko tak, chleb był obliczany od wykonania normy. Jak wykonywałeś 100% normy, dostawałeś kilo chleba. Jak wykonywałeś poniżej, dostawałeś tam 400 czy 600 gramów chleba. A do chleba nie było nic, bo rano dostawałeś tylko wodę i liście wyglądające w wodzie. To się nazywała zupa, żadnej kaszy, żadnej tego, nic nie było. Więc to było jedyne. Więc musiałeś wykonać, przynajmniej mieć ten papierek, ten dokument, żeby był na tą brygadę, że oni wykonali, cała brygada, te 100% normy, żeby dostać te kilo chleba. No to na początku to wyszło jak z kamienia, no bo przecież ja nie miałem pojęcia. No ale ponieważ trochę jakoś maturę zdałem akurat przed tego, to myślę sobie, no jakoś tam, wie pan, zacząłem powoli, zacząłem mówić: słuchaj, podstawowa zasada, że musisz tak robić, tak pisać to wszystko w tym w tych dokumentach, żeby wszyscy wychodzili, że mają ponad 100% normy wykonali. No z początku pracowaliśmy nie w lesie, z początku pracowaliśmy w Niżnym Tagile i tam były w czasie wojny przesunięte były cały przemysł na północ. I tam budowano wszystkie te na nowo, te fabryki, te wielkie huty różne i tak dalej, bo przecież chodziło o budowę ciężkiego sprzętu wojennego. No więc jakoś szło mi jakoś, tak, że w cały rok, można powiedzieć, ja żyłem jak u Pana Boga za piecem, bo udawało mi się to wszystko, pisałem tę lipę, wpisywałem, bo tam wyrobić 100% normy, kiedy ziemia jest zamarznięta na 1,5 metra, a sprzętu nie ma jak teraz, jakieś te kombajny, wszystko ręcznie, kilofami trzeba było wszystko rżnąć tą ziemię, ten 1,5 metra lodu. No więc to było niemożliwe w ogóle. A ja robiłem 100, 105%, 103%, 108% tego. Później było nawet fajnie, dlatego że okazało się, że tam oni cholerni, ci Rosjanie, to oni się nawet bawią w dziennikarstwo w lagrach, bo oni wymyślili, że współzawodnictwo trzeba wprowadzić między lagrami. To chodzili tacy dziennikarze i na przykład wybierali w jednym lagrze jedną brygadę, w drugim lagrze drugą brygadę i robili współzawodnictwo między tymi brygadami. No
Później robili ogromne wielkie takie afisze przed wejściem do lagru i co wieczór trzeba było wypisywać tam, ile dzisiaj wypełniła brygada ta, a tamten drugi facet w tamtej lagrze wypisywał u siebie, ile wypełniła. No i każdy pisał z nas, ja pisałem dla tej brygady, a tamten facet pisał lipę dla tamtej brygady. No i tak się ciągnęło, aż wreszcie ja wpadłem, bo zasnąłem, byłem taki zmęczony, wróciłem z nocnej zmiany i zasnąłem i oni zaczęli szperać w dokumentach, ci faceci, co mieli wypisać to logo tam, tego ile wykonali i zobaczyli, że wszystko jest w ogóle wczoraj, było coś innego, a poszło coś innego. No krótko mówiąc, nakryli mnie w ogóle na to, nakryli mnie i w ogóle, że ja pisałem lipę cały czas. No i zawołali mnie na posiedzenie tego całego zarządu tej fabryki i dyrektor powiedział, ty jesteś norwirowczyk, wiesz o tym, że jak się pisze jakieś coś, to trzeba mieć podstawę do tego, żeby pisać 105, 108, 110, 112%. Mówi, skąd to wziąłeś? Ja mówię, no nie chciałem poderwać autorytetu Kaszapowa, bo Kaszapow to było nazwisko, pamiętam, nazwisko tego głównego herszta tej całej brygady. To była brygada samych bandziorów, po 25 lat wszyscy mieli gładko. No to on mówi, chciałeś poderwać autorytet, no to zobaczysz, jak trzeba wykonywać normy. Pójdziesz do nich pracować w nocy, na nocną zmianę, to zobaczysz, jak się wykonuje 105% normy, mówił ten dyrektor. No i ja wróciłem po tej zebraniu, oni już czekali na mnie, wróciłem, oni siedzą, czekają, cała ta brygada przy ognisku, a ja mówię, że już jestem waszym członkiem waszej brygady, bo dostałem już, że pracuję z wami i biorę się za kilof, a ten szef, ten Kaszapow podchodzi i mówi, nie martw się, nie będziesz robić. Mówi, my będziemy robić na ciebie. Mówi, bo ty cały rok robiłeś nam lipę, wstawiałeś za nas, to teraz my za ciebie będziemy pracować. No, dowiedziałem się pierwszej reguły, że tam honor, bandycki honor jest ważny. On jeden, nie, mówi, nie będziesz pracować, nie. No i ja tam, ale niestety skończyło się, bo 5 miesięcy przed końcem wyroku przenieśli nasz lagier właśnie do lasu. O 100 kilometrów dalej do tajgi. No i skończyło się. Musiałem iść tam robić, do lasu. Śnieg dotąd, cholera, mróz, śnieg, zimno. Ja nie mogę w ogóle nic zrobić, bo trzeba obalić taką sosnę i trzeba ją obciosać, te gałęzie, i trzeba te gałęzie spalić, żeby ten, co cholera oblicza, przyszedł i dopiero powiedział, ile ja zrobiłem normy, wykonałem. Nikt nie chciał ze mną pracować, bo ja byłem chudy, w ogóle konający. No i myślę, koniec. Już nareszcie kończyło się moje szczęście. No i spotkałem brata w lagrze i mówię do niego, Adam, ja już nie wytrzymam tego, nie dam rady. On mówi, słuchaj, jakby mama tu stanęła, to by ciebie nigdy w życiu nie poznała, bo jesteś w ogóle, wyglądasz strasznie. Ja mówię, no tak, ale co, przecież jestem głodny cały czas. To co mam robić? No też rady nie ma. No to ja sam wymyśliłem, coś robić muszę, żeby wyżyć. A jak wyżyć? No więc, a ludzie umierali w tym czasie, kiedy to było ze mną, to ja już prawie nikogo nie spotykałem, znajomych twarzy z tego transportu. Wszyscy już byli tam w morgu, dlatego że zimno jak cholera, mróz. Trzeba, nawet 100% normy nie możesz wykonać, a nawet te 100% to jest glina, ten cały chleb. I nic więcej nie dostajesz, w ogóle nic, chyba że ktoś dostaje jakąś paczkę od kogoś, tam dojdzie, no to ma tam trochę tego, może tam mu coś prześlą, ale to jest tragedia. Jeszcze umierający, jeszcze żył, to już wyrzucali tam na morg, tam gdzie te trupy rzucali. No więc ja pomyślałem sobie, że coś trzeba zrobić, ale co zrobić? Przegrałem w karty z takim bandziorem. Przegrałem całą moją rację dzienną i codziennie musiałem mu rano zanieść, bo on nie przyjdzie po tę rację. Spróbuj mu nie zanieść, to on się przyjdzie. Ja widziałem, jak ludzie sobie kładli na pieniek palec i odcinali go.
dlatego że myśleli, że w ten sposób dostaną się do szpitala. To dostawali jeszcze dodatkowy wyrok, bo to był taki, jest w kodeksie karnym rosyjskim jest za świadome własne uszkodzenie ciała. Dostajesz ekstra 10 lat. Dostajesz. Więc zanosiłem jemu i szedłem do tego lasu, bo musiałem z brygadą wyjść rano o 5. No i na trzeci dzień zemdlałem, to mnie przynieśli na noszach do lagru i postawili mnie przed tak zwaną komisją. Ta komisja to było 2 oficerów, co siedziało przy takim stoliku i kazali mi zdjąć spodnie. Zniimaj sztany! Spodnie, tylko tutaj wystawały kości, to mój pelagra, lazaret. No, dostałem się do szpitala, wymarzonego szpitala. Ale wie pan co, niby byłem szczęśliwy, bo tak, tam ciepło, leżysz na narach, nie pracujesz, dostajesz 1,2 kg chleba, kaszę, dostajesz tego i nie robisz, nie pracujesz. No ale po 2 tygodniach ci oficerowie przychodzą i robią znowu rewizję tego szpitala, kto już jest gotów, kto już jest na tyle zdrów, że może z powrotem wracać do tej pracy cholernej. No ale ja miałem szczęście, bo ta dyrektorka szpitala to była przyjaciółka Stalina, która dostała 25 lat mimo to, dlatego że znaleźli listy, że ona miała siostrę w Ameryce. Mimo że ona była tego, to dostała 25 lat, ale ponieważ ona była lekarzem dobrym, to ona została dyrektorką szpitala w Lagrze. I ona mnie polubiła i mówi do mnie, nie bespokoj się, Ilusza, ja ciebie nie puszczę odsiuda. Jak oni przychodzili, a on co, dawaj go na robotę. Nie, on jeszcze nie gotów, on jeszcze baleje, tego. I wytrzymałem do końca wyroku. No i ja wyszedłem i dali mi te ciuchy porwane i miałem podjechać do miasteczka, gdzie była dyrekcja, zarząd tych lagrów, bo musiałem sobie wyrobić papiery, bo miałem tylko sprawkę, że wychodzę, jestem zwolniony z lagru. I przyjeżdżała ciężarówka, oni mnie wzięli na tą ciężarówkę, podrzucili mnie tam i mówią, o tam domik, widzisz ten domik, to tam gdzie uprawianie lagieri. Ja myślałem, że leżałem 4 miesiące w lagrze, znaczy w tym szpitalu, że leżałem, nic nie robiłem, jestem dobry. Przeszedłem 10 kroków, nie mogę dalej iść. Nogi nic nie pracują, nic nie mam, czym ja jadłem, co ja jadłem. Nie widziałem masła, nie widziałem tłuszczu, nawet na oczy. I co, tylko ten kawałek tej gliny, trochę kaszy, trochę tego. Tak. No ale brat już czekał, bo on wcześniej wyszedł, bo moje papiery się zagubiły gdzieś w lagrze, ja się 2 miesiące ekstra odsiedziałem, nieważne. No i on mnie wziął na bazar, mówi, musisz coś zjeść, no tam dostałem choroby ciężkiej, bo się nażarłem od razu. No i tak to szło. Ale myśmy dostali wiadomość, że nasza matka, która była z nami razem, przecież ona szła przez te góry, nasza mama, siedziała w lagrze koło Aszchabadu, bo oni ją zatrzymali w tym lagrze, ale w samym Aszchabadzie tam, jako kobieta, ona siedziała w tym lagrze w Aszchabadzie. I okazało się, że ten Stalin cholerny wymyślił coś nowego, że we wszystkich lagrach, które są blisko granicy Rosji, to niezależnie od tego, czy skończyłeś wyrok, czy nie, musisz siedzieć do końca wojny. Nie wypuszczają. No i ona nam przysyła list, że ona siedzi i że ona niestety nie ma, przyszli jej i powiedzieli, że do końca wojny ona musi siedzieć, a wojna jeszcze szła. No więc brat mówi do mnie, słuchaj, przecież my nie możemy tu siedzieć, znaczy i to było tak, że myśmy niby wyszli już z tego lagru, ale ta różnica była ta, że myśmy wyszli, że znaczy nie było tych facetów z tymi pepeszami, co wie pan, na tych pilnujących siedzą. Ale normalnie to nigdzie nie można było wyjechać, nie wolno było. Musiałeś mieć jakiś oficjalny papierek, że gdzieś cię wysyłają, czy jedzie służbowo, czy coś tego. A tak to na każdym kroku kontrola, przecież to wojna. Oni byli zupełnie normalnie na punkcie tego, że wszędzie szpiedzy wszędzie, tak. Oni to kontrola na każdym kroku. To brat mówi, słuchaj, musimy pojechać, musimy mamę ratować, musimy pomóc jakoś, żeby ją wyciągnąć.
Ja mówię, jak my możemy 5000 kilometrów pojechać? Gdzie my możemy pojechać w Rosji? Teraz wojna idzie. On mówi, może się uda jakoś. I wyobraź pan sobie, że dostał papierek delegację służbową do Swierdłowska i on mówi, o, jest okazja. Ja mówię, jaka okazja? On mówi, on dopisał, zrobił taki myślnik i dopisał Taszkent. Dopisał Taszkent. Ja mówię, to my nie dojedziemy nigdzie. To człowieku, inny charakter pisma, inny atrament, znaczy inny tego, to widać od razu. Ja mówię, ty chcesz przejechać całą Rosję na takim papierku? Pan sobie wyobraża, pan mówi, nikt nie uwierzy, ja sam nie mogę uwierzyć w to. Myśmy dojechali do Taszkentu przez wszystkie kontrole pociągami jechaliśmy, bo to różne pociągi, bo to nie ma takiego jednego pociągu, szereg pociągów musieliśmy zmieniać. Dojechaliśmy do Taszkentu, tam mieszkała siostra mamy z rodziną, ja tam się zatrzymałem, a brat dopisał jeszcze jeden myślnik i napisał Aszchabat i pojechał do matki, tam do lagru, żeby ją zobaczyć i próbować coś zrobić dla niej. No ja zostałem tu z siotką, siedzę, czekamy na wiadomości. On okazuje się dojechał tam do Aszchabadu. Był u mamy na widzeniu. Mama była taka młoda, całe te 2 lata i z kawałkiem miała tu tutaj zaszyty, opowiadał mi później pierścionek z brylantem. Udało jej się przez te wszystkie kontrole i tak dalej. Dała mu on poszedł do prokuratora po widzeniu z nią, powiedział, słuchaj, przecież ona jest stara kobieta, tak i tak dalej. Mówi, to co, nie możesz, to od ciebie zależy, czy ty coś zrobisz, żeby ona wyszła. Przecież ona nie będzie siedziała, jeszcze wojna będzie parę lat trwała, to po co trzymać tą starą kobietę w tym lagrze? Tak, ja ci daję ten pierścionek, dam mu ten pierścionek. No i on powiedział, dobrze, nie martw się nic, ja to załatwię. Ja ci przyrzekam, że za parę tygodni ona będzie już wyjdzie, ja załatwię. No i on taki zadowolony wyszedł, żeby wrócić do mnie, do Taszkentu. Tak. W międzyczasie mnie ganiają, policja mnie gania, bo ja nie mam żadnych dokumentów, w ogóle mam tylko sprawkę z lagru, to ja nie mogę nikomu jej pokazać nawet. No, miałem szczęście, że trafiłem na faceta, który był laureatem nagrody Lenina. Rozumie pan, że on znalazł niebywale złoża węgla i innych jakichś minerałów w górach tam, tych środkowoazjatyckich. I mnie ktoś skierował do niego, powiedział, że on jest fajny chłop, że może on ci coś pomoże. Ja poszedłem do niego i opowiedziałem moją sagę moją, że ja nie mam co robić, ja nie mogę pracować, ja nie mogę pójść, bo nie mam żadnych dokumentów, nikt nie chce ze mną rozmawiać. Policja mnie wszędzie goni, to on mówi, ja mogę wszystko, ja się nikogo nie boję. Mówi, ja ci dam zaświadczenie, że ty u mnie pracujesz i zatrudnił mnie jako zaopatrzeniowca w górach, że ja będę z nim jeździł i po tej brygadzie szukał razem z nimi, pomagał im w zaopatrzeniu w żywność i tak dalej. No i w tym czasie okazuje się brat, ale zanim do tego doszło, to ja czekałem na powrót brata i dostajemy telefon, że on miał na dworcu, jechał już do nas z powrotem, znowu kontrola dokumentów, jakaś okazyjna. On zobaczył jego tą sprawkę. Ta sprawka była już niedawno nie do oglądania, bo ona była beznadziejna. No jemu się wydało, że ona jest jakaś dziwna, że to jest coś za zawracanie głowy, to jest pisane. I on zadzwonił, zabrał go na dyżurkę, zadzwonił tam do Niżnego Tagilu, a tam powiedzieli, że oni uciekli obydwaj. Uciekli. Przestępcy, znaczy on i ja. Że oni nie mieliśmy żadnego prawa opuścić Niżnego Tagila. Że to była delegacja służbowa do Swierdłowska, ale nigdzie dalej. Krótko mówiąc, za 2 tygodnie on dostał szybki wyrok 8 lat i już był w lagrze u mamy jako więzień. Dostał się. Już. Ona go już miała tam u siebie. A za tydzień ona wyszła, jaką prokurator obiecał. Krótko mówiąc, ten laureat nagrody, ten facet mnie uratował, dał mi pracę. Za 2 miesiące ja już dostałem normalny dowód osobisty rosyjski. Dostałem, on dał mi zaświadczenie,
Poszedłem na policję, dali mi dowód, robili mi dowód, już nie musiałem się bać policji, mogłem chodzić po ulicach i wszystko. No i tak się ciągnęło już do tego, do końca wojny. Jak się skończyła wojna, Stalin ogłosił amnestię, jedną i drugą dla Polaków. No i myśmy postanowili, że trzeba jechać do Polski z mamą. Ale nasz Adaś siedzi, ma wyrok 8 lat. Mamę wypuścili oczywiście, tak jak mówiłem panu. No i mama powiedziała, oczywiście jak to matka, powiedziała, ja nigdzie nie jadę. Ja do żadnej Polski nie jadę. Ja Adasia nie zostawię Lagrze. Ja pojechałem do niego na widzenie i on do mnie mówi, słuchaj, wszystko, ty musisz wszystko zrobić, mamie musisz z głowy wybić. Jak wy pojedziecie do Polski, to ja was zawsze znajdę, jak ja wyjdę. Ale jak wy tu będziecie siedzieli, to szlak was też może trafić. Co wy będziecie tu w Rosji siedzieli i czekali na to, że ja wyjdę z lagru? Nie wiadomo, czy ja będę 4 lata, czy 5 lat, czy mi dadzą jakąś amnestię, czy mi zmniejszą ten wyrok. Tego nikt nie wie. Na razie mam 8 lat. No i mówi, musisz na mamę wpłynąć. No ja mamę wypaspordowałem i myśmy pojechali. I zajechaliśmy do Wrocławiu. I tak znaleźliśmy się we Wrocławiu. No i tam siedzieliśmy i czekaliśmy na naszego brata, na mamę, na syna, ja na brata. I znaczy jak było odzyskanie ziem tego, jakaś iglica i tego w 1948 roku, to jemu dali, zmniejszyli wyrok, on siedział nie 8, a 4 lata. I za 4 lata, i on wtedy przyjechał do Wrocławia, zjawił się we Wrocławiu. No ja pojechałem w 50 roku, rzuciłem Wrocław i pojechałem do Warszawy. No i w Warszawie zacząłem szukać oczywiście mieszkania. Pierwsze małżeństwo się nie udało, bo właśnie ożeniłem się we Wrocławiu i udało się. Ten syn, jak powiedziałem, popełnił samobójstwo, niestety. Także to wszystko było bardzo, bardzo smutne i nieudane. No i we Warszawie zacząłem głównie szukać pracy związanej z szansą na mieszkanie. No więc pracowałem w różnych pracach. Zmieniałem dużo prac, okropnie masę prac zmieniałem, bo wszędzie mi obiecali, ale później okazywało się, że jak się tak bliżej przyjrzałem i rozejrzałem w warunkach, sytuacji, że to jest zawracanie głowy. No i skończyłem pracę skończyłem szukanie monopolu zapolczanym. Monopol zapolczany, byłem kierownikiem działu z eksportu i tam bym nie dostał pracy, mieszkania, ale akurat okazało się, że wynajmowałem mieszkanie prywatnie i ludzie, co mnie wynajmowali, to oni byli na złym miejscu w Warszawie, tam mieli budować jakieś zajezdnię tramwajową i jemu kazali opuścić ten domek cały, co on wybudował, bo to jego domek był. On nie wynajmował jeden pokój w swoim domku. Powiedzieli, nie ma mowy, to nie ma nic, tu musi być zajezdnia i koniec. I ja przyszedłem do pracy i mówię, słuchajcie, ja nie mogę już tego, bo mnie wyrzucają z mieszkania, nie mam gdzie mieszkać. O, ty musisz mnie mieszkać? Ty jesteś szefem działu eksportu, my pójdziemy za ciebie starać się. I nasz sekretarz partii poszedł gdzieś tam do zarządu i powiedział, że ma takiego pracownika, że jego teraz wyrzucają na ulicę i tego nie będzie żyć, nie mieszkać tego. I przychodzi i mówi, masz klucze. Mieszkanie na krakowskim przedmieściu. Na krakowskim przedmieściu vis-a-vis Kościoła Świętej Anny. Pierwszym piętrze. To na krakowskim przedmieściu, nie mniej, nie więcej. No jeden pokoik, to nieważne wszystko. No i tak to wszystko było. Od tego dalej, później mama przyjechała w Wrocławiu, później brat przyjechał, a później, nie, brat przyjechał, a później to już było daleko później, bo później on już wrócił, on już w Warszawie otworzył, zaczął zajmować się hodowlą kwiatów pod Warszawą, tam na końcu, nie pamiętam jak się nazywała jak ulica, tam gdzie on mieszkali. No i tam niestety, jak my się wyjechali, on nie chciał nigdzie jechać.
oczywiście, że pod stron pojechał, wtedy w 1969 roku. On został tutaj po prostu, miał biznes swój, nie, on nie zależał od nikogo, on się nikogo nie przyjmował tym, co tam było, polityką żadną się nie zajmował. Tego. No i on niestety zginął, wszystko się rozsypało. Matka zmarła i syn i on zostałem sam, żony tutaj na obczyźnie w Anglii. Tak się wszystko skończyło. Najpierw zginął pana syn, tak? Najpierw syn, później brat zginął w samochodzie. Strasznie. Jeszcze zabił, najgorszy zabił jeszcze swoich przyjaciół, męża i żonę, a żona była w 8 miesiącu ciąży. Żona była w 8 miesiącu, nie, żona była w 8 miesiącu ciąży i mieli córkę, która też była w ciąży. Och, Boże, ja przyjechałam na to wszystko stamtąd, na ten pogrzeb, na to wszystko. Tragedia. Przepraszam, nie zrozumiałem. Tak. On miał żonę, która była w ciąży? Nie, on miał żonę, to ona żyła, ona zmarła teraz niedawno, ona żyje tego, ale on miał w samochodzie, on jechał do Urzędu Skarbowego, miał swego wspólnika z żoną, która była w 8 miesiącu ciąży i mieli córkę, która też była w ciąży. Tak. Czyja córka? Córka tego wspólnika, tego, która była w ciąży. Ona była w ciąży i jej córka była w ciąży. Coś makabrycznego. Ale gdzie wydarzył się ten wypadek? No, on się zapił koło domu. Całą Europę przyjechał 4 razy tam i z powrotem, nic nie miał nigdy w życiu, a zabił się na torze wyścigowym koni. Oni tam mieszkali. Na płaskie, tam, gdzie wyścigi konne tam. On wyprzedzał, zablocone tam, budowali wtedy, było dużo błota, on wyprzedzał i z ciężarówką zetknął się w czołowe zderzenie. A mogę pana zapytać, jak się nazywał? Adam. Adolf Chazanow. Adolf, jego prawdziwe imię Adolf Chazanow. Zmienił je, tak? Co? Zmienił je. Nie, on nie zmienił nic, Adolf, on się nazywał Adolf Chazanow, tylko się nie mówiło do niego Adolf. Normalnie my się nazywali go Adaś, Adam. No i koniec, bo Adolf, jak nie wiem skąd, dlaczego u niego było w metryce Adolf Chazanow, nie wiem, dlaczego rodzice mu dali takie imię. A w którym roku się urodził? On się urodził w 13 czy 12. I od zawsze mówiło na niego Adam? Tak. Adaś. Znaczy przyjaciele mówili Adam, Adaś. Tak. Pan urodził się w 18. Ja urodziłem się w 22. W 22. Tak. A on w 13. I odkąd pan pamięta, zawsze nam mówiono na niego Adaś? Tak. Adaś albo tak. To był Adaś, tak. No bo Adolf to nie było dobre imię. Nie wiem komu przyszło do głowy, że on oficjalnie miał Adolf. Ale wtedy jeszcze nie było wcale złym imieniem. No tak, ale wie pan co, ale dlaczego akurat Adolf, nie rozumiem. Żydowi wróciły, Adolf to takie bardzo dziwne, nie? to dziwne. Ale dziwne w kontekście Hitlera, czy dziwne w Nie, kontekście... dziwne w ogóle, że to jakieś takie imię, nie? U mnie Eliasz to jeszcze rozumiem, to jest normalne. Ale Adolf? No my jakoś nigdy tego zawsze, ale nigdy nie był używany, to imię potocznie u niego, ja pamiętam. Adolf, no chyba, że ktoś go tak nie znał dobrze tego, to wiesz, że to jest Adolf, tak. Tak, on był Adolf. A matka? Dora. A ojciec na przykład Lew. Lew i też tu były problemy, bo on był po rosyjsku Lew Abramowicz, bo wie pan tam trzeba to drugie imię, tak. Lew Abramowicz to jest normalne po rosyjsku, ale Lew po polsku to nie jest imię w ogóle.
Ale on tak miał, nie zrobili mu na Leon żaden nic, tylko Lew. Był to. Abramowicz nie trzeba, bo po polsku nie było drugiego imienia. Znaczy tego, ale on tak, ale tak było. Tak było. A pana matka jak Dora. nazywała się z... Weinzweig. Weinzweig. Bardzo trudno mi zawsze było spelować, wyspelować Weinzweig. To. Pana, ta córka przyjęta przez pana nazywała się Ela, to Ela, pamiętam. to ona jest Ela, tak. A pana żona? Żona Barbara. Właśnie. Jak nazywał się pana syn, który popełnił samobójstwo? Tak, syn tu jest Adam. On jest Adam. Na cześć... Ona go nazwała, ona powiedziała, że jak będzie, jak urodzi się chłopak, to będzie po Adasiu. Znaczy po naszym, nazwała go Adam. Po pana bracie? Tak. Ale przepraszam, ale czy państwo, czy mogę o to zapytać, czy państwo trzymali obyczaj żydowski, czy raczej Nie. byliście państwo odseparowani? Nie mogliśmy mówić, bo moja żona nie ma nic wspólnego z żydowstwem. Moja żona jest przecież katoliczka. Ale myślę o panu. Tak. A ja nie mam też, u nas nigdy nie było w rodzinie. U nas w rodzinie się mówiło, na przykład, nikt nie znał żydowskiego, ani żydowskiego, ani hebrajskiego tym bardziej. A żydowskiego tym bardziej, dlatego, że mimo, że w Łódzku małe miasteczko, tam się rozmawiało, wie pan, wszyscy rozmawiali po żydowsku, można powiedzieć. To mama tam, znaczy rozumiało się tamtego, ale mama nigdy nie używała go, zawsze po rosyjsku to się obracało. Głównie po rosyjsku, bo tam też większość tych uczeń też znało rosyjski, bo to było z rąk do rąk przychodziło w 20 roku. Wie pan. Tak. Ja zapytałem o to, bo to jest właśnie obce, nadawanie imienia po kimś, kto jeszcze żyje. Obce tej tradycji. Tak, to jest tak. A ja później się dowiedziałem o tym, tak. A gdyby pan wiedział wtedy? To nie wiem nawet, czym to tego żona by chciała dać, bo ja bardzo kochałem swego brata. Ja miałem jedynego brata i ja przyszedłem z nim całe najgorsze lata, w tym raczy. Najgorsze, dzięki niemu ja przeżyłem, bo on mnie trzymał na duchu, on mnie trzymał psychicznie, mnie podtrzymywał strasznie. Ja bym nie przeżył tego nigdy w życiu, tych warunków. Nigdy. Za żadne skarby. Razem z tym szczęściem, co mi się udało, ten rok i tak dalej. Nie ma mowy. Gdyby nie był Adam. Nie. To dla mnie był największy, najstraszniejszy cios. I on jeszcze tyleż mógł żyć, bo on zginął mając ile? On zginął mając niecałe 60 lat. Nie, mniej. 50 kilka, tak, on miał. W którym roku on zginął? On zginął 50, zaraz w którym roku, nie pamiętam, ale dokładnie, zaraz w którym roku, on zginął 75, jak byłem w tym 73, on był u nas odwiedzał. W każdym razie on miał mniej niż 60 lat, tak, musiał mieć, tak, na pewno nawet. Tak. Niestety. Nie, to było okropne. Pierwsze parę lat to ja nic nie robiłem, tylko jeździłem na pogrzeby dosłownie. 3 pogrzeby prawie tak, jedna po drugim. Z małą przerwą.